Cześć wszystkim, dziś na kanale Storm Vortex budowa Huntress pod Lightning Spear. Moja łowczyni jest na poziomie 65. Przeszedłem tą budową całą kampanię bez żadnego problemu. Jeżeli gracie nową klasą o nazwie Huntress w grze Path of Exile 2, to zapraszam Was na film. Rozpoczynam od moich podstawowych statystyk i współczynników. Moja łowczyni jest na poziomie 65. Jako specjalizację wybrałem Amazonkę. Moje podstawowe współczynniki: siła na poziomie 57, zręczność na poziomie 192, inteligencja na poziomie 63. Moje życie 1141, mana 766 i duch 193. Mój pancerz na poziomie 3%, szansa na unik na poziomie 76% i szansa na blok 39%. Moje odporności: odporność na ogień 60%, odporność na błyskawice 70%, odporność na zimno 57% oraz odporność na chaos 28%. Tak wyglądają moje pozostałe współczynniki. Teraz przejdę do skilli. Te dwa pierwsze skille na liście to są skille, które otrzymuję dzięki przedmiotom. Nie używam ich, także przejdę od razu do skilli, które używam. Moja podstawowa umiejętność, która zadaje najwięcej obrażeń, to jest Lightning Spear. Obrażenia na poziomie 10670. Umiejętność Lightning Spear wspomagana jest poprzez umiejętność Volt. Otrzymuję 3 ładunki za przejście 1 metra. Maksymalnie mogę uzbierać 30 takich ładunków. Jeżeli użyję umiejętności Lightning Spear, wszystkie te ładunki są zużywane. Moja włócznia błyskawic, czyli Lightning Spear, może połączyć się również z innymi celami. Moja umiejętność Lightning Spear otrzymuje dodatkowo 5% obrażeń za każde 10 zużytych ładunków. Następna umiejętność wspomagająca to jest Primal Armament. Moja włócznia błyskawic zadaje o 25% więcej obrażeń elementarnych. Następna umiejętność, która wspomaga Lightning Spear, to jest Lightning Infusion. Dzięki niej otrzymuję dodatkowe obrażenia od błyskawic, ale moja umiejętność Włócznia błyskawic zadaje o 50% mniej obrażeń od zimna i od ognia. Moją drugą umiejętnością, którą używam, jest Storm Lance. Obrażenia to 3246. Rzucam włócznię, która wbija się w ziemię i co jakiś czas zadaje obrażenia od błyskawic pobliskim celom. Ta umiejętność Storm Lance wspomagana jest umiejętnością o nazwie Magnified Effect, czyli umiejętność ma o 30% większy obszar działania. Następna umiejętność wspomagająca to Concentrated Effect, czyli więcej obrażeń obszarowych, oraz Twofold, czyli wszystkie korzyści otrzymywane po zużyciu ładunku mają 20% szans na to, aby były podwojone. Następna umiejętność to jest Herald of Thunder. Ta umiejętność wymaga ducha do aktywacji, czyli dodatkowe obrażenia obszarowe od błyskawic. Umiejętność wspomagana jest Longshot, czyli zwiększone obrażenia o 30% dla wszystkich wrogów, którzy znajdują się w odległości co najmniej 7 metrów ode mnie. Następna umiejętność Precision. Koszt tej umiejętności to jest 10 punktów ducha. Jest to umiejętność, która daje mi zwiększoną celność o 30% oraz umiejętność wspomagająca o nazwie Vitality. Koszt rezerwacji to jest 20 punktów ducha. Jeżeli ta umiejętność Herald of Thunder jest aktywna, w tym momencie jest aktywna, regeneruję 1% maksymalnego zdrowia na sekundę. Następna umiejętność to jest umiejętność o nazwie Barrage. Dzięki niej moje ataki włócznią są wzmocnione. Umiejętności wspomagające to Ingenuity, czyli czas odnowienia jest skrócony o 30%, oraz Persistence. Efekt działania tej umiejętności jest zwiększony o 40%. Następną umiejętnością, której używam od czasu do czasu, jest Spear of Solaris. Obrażenia na sekundę to 3397. Aby użyć tej umiejętności podczas walki
muszę zdobyć 20 ładunków o nazwie Glory. Ta umiejętność zamienia 75% wszystkich obrażeń fizycznych w obrażenia od ognia. Spear of Solaris wspomagana jest takimi umiejętnościami jak Fire Infusion, czyli dodatkowe obrażenia od ognia oraz mniej obrażeń od zimna i od błyskawic. Oraz Outmaneuver, czyli moja umiejętność Spear of Solaris może również przebić pancerz. Następna umiejętność to jest Wind Dancer, umiejętność, która wymaga do aktywacji 30 punktów ducha. Dzięki niej otrzymuję buff, który może zwiększyć poziom mojego uniku, czyli ten Evasion Rating o 30%. Wspomagana jest takimi umiejętnościami jak Pin, czyli moi wrogowie mogą zostać unieruchomieni oraz nie będą mogli unikać moich ataków przez 4 sekundy. Następnie umiejętność Blind, czyli moi wrogowie mogą zostać również oślepieni. Następna umiejętność to jest Roamont. Dzięki niej otrzymuję kompana, którego mogę dosiadać. Aby aktywować tę umiejętność potrzebuję 60 punktów ducha. Wspomagana jest poprzez umiejętność o nazwie Elemental Army, czyli mój minion Roa posiada plus 30% do wszystkich elementarnych odporności, takich jak odporność na błyskawice, odporność na ogień i odporność na zimno. Następna umiejętność, która wymaga do aktywacji ducha, to jest Combat Frenzy. Aby ją aktywować potrzebuję 30 punktów ducha. Jeżeli zamrożę, porażę prądem lub przybiję wroga, otrzymuję wtedy Frenzy Charge, czyli ładunki szału. Combat Frenzy wspomagana jest umiejętnością Profusion, 50% szans na to, że otrzymam dodatkowy ładunek. Ostatnią umiejętnością, którą używam jest Tame Beast. Jeżeli spotkam na swojej drodze rzadkiego wroga, który należy do zbioru bestii, jestem w stanie go naznaczyć i po zabiciu ta bestia może stać się moim kompanem, który będzie walczył u mojego boku. Teraz przechodzę do ekwipunku. Używam tylko zestawu broni numer 1. Moją podstawową bronią jest włócznia. W gniazdach mam umieszczone runy, dodatkowe obrażenia od ognia oraz dodatkowe obrażenia od błyskawic. Pozostałe afiksy to dodatkowe obrażenia fizyczne, dodatkowe obrażenia od błyskawic, plus 69 punktów do celności, 16% do szybkości ataku, wymagania dla współczynników zmniejszone o 20% oraz otrzymuję 4 punkty życia za każde uderzenie wroga. Moja tarcza, w gniazdach umieszczone mam runy, plus 40 punktów do maksymalnego życia oraz plus 12% do odporności na zimno. Pozostałe afiksy, szansa na blok zwiększona o 56%, pancerz i unik zwiększony o 22%, plus 10 punktów do zręczności, plus 25% do odporności na ogień, plus 28% do odporności na błyskawice oraz plus 38 punktów do progu ogłuszenia. Mój hełm, w gnieździe umieściłem runę, która daje mi plus 12% do odporności na błyskawice, pozostałe afiksy plus 162 punkty do poziomu uniku, poziom uniku zwiększony o 19%, plus 19 punktów do maksymalnego życia, rzadkość przedmiotów znajdowanych zwiększona o 13%, plus 20 punktów do inteligencji, plus 16% do odporności na ogień oraz plus 18% do odporności na chaos. Moja zbroja, w gniazdach runy plus 24% do odporności na zimno, plus 46 punktów do poziomu uniku, Evasion Rating zwiększony o 23%, plus 50 punktów do ducha, plus 5 punktów do zręczności, plus 30% do odporności na zimno oraz regeneruję 15,7 punktów życia na sekundę. Moje rękawice, w gniazdach umieściłem runy plus 24% do odporności na zimno, plus 105 punktów do poziomu uniku, plus 103 punkty do celności, rzadkość przedmiotów znajdowanych zwiększona o 12% oraz plus 5 punktów do zręczności. Moje buty, w gnieździe umieściłem runę,
która daje mi plus 12% do odporności na ogień, szybkość ruchu zwiększona o 25%, poziom uniku zwiększony o 17%, plus 105 punktów do maksymalnej many, plus 22 punkty do zręczności, plus 11% do odporności na ogień, plus 8% do odporności na błyskawice oraz plus 17 punktów do progu ogłuszenia. Mój pas, afiksy do maksymalnego zdrowia, do maksymalnej many, do odporności na ogień, do odporności na błyskawice, regeneracja życia na sekundę oraz obrażenia od cierni na poziomie od 40 do 69 punktów. Mój pierwszy pierścień plus 7 do wszystkich elementarnych odporności. Obrażenia od zimna zwiększone o 13%. Tego afiksu akurat nie potrzebuję. Obrażenia od błyskawic zwiększone o 21%. Plus 89 do maksymalnej many. Plus 23 do siły. Plus 14 do inteligencji. Oraz regeneracja many zwiększona o 59%. Mój drugi pierścień plus 30 do odporności na błyskawice, dodatkowe obrażenia fizyczne do ataków, plus 48 do poziomu uniku, rzadkość przedmiotów znajdowanych zwiększona o 15%, plus 17 do zręczności. Za każdego zabitego wroga otrzymuję 13 punktów życia, regeneracja many zwiększona o 13%, poziom światła zwiększony o 10%. Mój amulet, rzadkość przedmiotów znajdowanych zwiększona o 20%, evasion rating, czyli ten poziom unik zwiększony o 21%, plus 67 do maksymalnej many, plus 43 do ducha, plus 7 do wszystkich współczynników, plus 7 do zręczności oraz 10% obrażeń odzyskuję jako manę. Tak wygląda moja kolba na życie, moja kolba na manę oraz używam jednego charmsa, który daje mi odporność na zatrucie. Teraz przechodzę do drzewka umiejętności. Jako specjalizację wybrałem Amazonkę. Odblokowałem na razie 4 punkty. Przyznałem je do takich umiejętności jak Accuracy, czyli moja celność zwiększona o 12% oraz Critical Strike. Mogę otrzymać zwiększoną szansę na uderzenie krytyczne. Oraz Skill Speed, czyli szybkość moich umiejętności jest zwiększona o 4% oraz Predatory Instinct, czyli otrzymuję podgląd słabości dla rzadkich i unikatowych wrogów, czyli dla wrogów oznaczonych kolorem żółtym oraz dla bossów, oraz zadaję o 50% więcej obrażeń, jeżeli na pasku życia bossa jestem w strefie otwartej słabości. I tak wygląda moje drzewko. Na razie nie używam zestawu broni numer 2. Posiadam tylko zestaw broni 1. To na pewno się zmieni. I teraz w jaki sposób przyznałem moje punkty. Plus 16 punktów do uniku. Dodatkowe punkty do uniku. Unik zwiększony o 15%. Dodatkowe 15% i moja szybkość ruchu zwiększona o 4%. Poziom uniku zwiększony o 20% oraz plus 10 punktów do zręczności. Następne punkty: obrażenia od ataku zwiększone o 10%, dodatkowe 10% do obrażeń od ataku, 8% do obrażeń do ataku, dodatkowe 8% do ataku i Primal Instinct. Szybkość ataku zwiększona o 8%, obszar efektywności moich umiejętności zwiększony o 8% oraz dodatkowe punkty do zręczności. Następnie, czyli obrażenia od walki wręcz zwiększone o 10% oraz obrażenia od broni dystansowej, czyli projectile damage zwiększone o 10%.
Następnie obrażenia od walki wręcz zwiększone o 30% oraz zwiększone obrażenia dystansowe. I podobnie dodatkowe obrażenia od walki wręcz i dodatkowe 10% do projectile damage. Podobnie tutaj w tym punkcie. Następnie plus 5 punktów do zręczności, dodatkowe punkty do zręczności oraz dodatkowe punkty do zręczności, critical damage, czyli dodatkowe 15% do obrażeń od trafień krytycznych. Podobnie tutaj obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 15%, dodatkowe 15% do obrażeń od trafień krytycznych i dodatkowe 60% do obrażeń od trafień krytycznych, ale moje globalne współczynniki obrony są zmniejszone o 15%. Następnie wybrałem punkt Evasion, czyli poziom uniku zwiększony o 15% oraz Escape Velocity, moja szybkość ruchu zwiększona o 3%, poziom uniku zwiększony o 30%. Odblokowałem gniazdo na klejnot, umieściłem w nim rubin. Na dzień dzisiejszy mam tylko taki rubin, który daje mi zwiększony pancerz, próg ogłuszenia zwiększony o 7% oraz otrzymuję 1 punkt Rage na każde uderzenie bronią wręcz. Następnie dodatkowe punkty do zręczności, Elemental Attack Damage zwiększony o 12%, obrażenia elementarne zwiększone o 20% oraz 5% obrażeń fizycznych od uderzeń jest zamienione na losowe obrażenia elementarne. Podążyłem dalej, dodatkowe punkty do zręczności, obrażenia od ataku zwiększone o 10%, szybkość ruchu zwiększona o 2% oraz obrażenia od ataku zwiększone o 8%. Obrażenia od ataku zwiększone o 25%. Moje ataki mają 25% szans na to, aby okaleczyć wroga. Dodatkowe punkty do zręczności, dodatkowe punkty do siły. Szybkość moich umiejętności zwiększona o 3%. Dodatkowe 3% do szybkości umiejętności. Moja szybkość ruchu zwiększona o 3% oraz szybkość umiejętności zwiększona o 10%. Dodatkowe punkty do siły, celność zwiększona o 8%, szansa na trafienie krytyczne zwiększona o 8% oraz celność zwiększona o 8%. W tym punkcie podobnie dodatkowe 8% do szansy na trafienie krytyczne, 8% do celności. Falcon Dive, szybkość ataku zwiększona za każde 250 punktów celności. Umiejętność Spear Damage, zwiększone obrażenia od włóczni, dodatkowa szansa na trafienie krytyczne włócznią, 12% szansy na trafienie włócznią i ponownie dodatkowa szansa na trafienie krytyczne włócznią. I na końcu obrażenia od trafień krytycznych włócznią zwiększone o 40%. Następnie zwiększone obrażenia od włóczni, dodatkowe 10% do obrażeń od włóczni. Jeżeli jestem otoczony przez wrogów, otrzymuję dodatkowe obrażenia oraz moje obrażenia dystansowe od włóczni są zwiększone, jeżeli nie ma wrogów w odległości 3 metrów. Następnie Spear Attack Speed, czyli zwiększona szybkość ataku włócznią. Podobnie tutaj 3% do szybkości ataku włócznią oraz obrażenia od włóczni zwiększone o 25%, celność włócznią zwiększona o 25%, 3% do szybkości ataku włócznią oraz 25% zwiększone obrażenia od włóczni i 10% do szybkości ataku włócznią. Następnie podążyłem do góry, plus 5 punktów do inteligencji, plus 5 punktów do zręczności, Herald of Thunder,
posiada zwiększone obrażenia o 12%, dodatkowe 12% do obrażeń, dodatkowe 50% obrażeń od błyskawic oraz dodatkowe 50% od błyskawic dla mojego Heralda of Thunder. Idźmy dalej. Plus 5 punktów do zręczności, plus 5 punktów do zręczności, zwiększony poziom uniku, dodatkowe 15% do uniku, dodatkowe 15% do poziomu uniku, 30% do poziomu uniku oraz 8% zwiększona zręczność. Następnie Critical Damage, obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 15%, dodatkowe 15% oraz 35% do obrażeń od trafień krytycznych oraz 10 punktów do siły. 10% do szansy na trafienie krytyczne, 10 punktów do inteligencji, 25% do szansy na trafienie krytyczne, dodatkowe 15% do szansy na trafienie krytyczne dla ataków i ataki posiadają plus 1% do szansy na trafienie krytyczne. Następne gniazdo na klejnot, umieściłem w nim szmaragd, szybkość broni dystansowej zwiększona o 8%, tego drugiego afiksu nie używam, o 14% zwiększony próg oszołomienia oraz o 10% zwiększona ilość ładunków otrzymywanych przez kolby, kolbę życia i kolbę many. Dodatkowe punkty do zręczności, dodatkowe punkty do zręczności, obrażenia, dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych, Throat Seeker, czyli obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 60%, ale szansa na trafienie krytyczne zmniejszona o 20%. Dodatkowe punkty do zręczności, dodatkowe punkty do zręczności i ostatnie umiejętności pasywne Lightning Damage, obrażenia od błyskawic zwiększone o 12%, dodatkowe 12% do obrażeń od błyskawic, dodatkowe obrażenia od błyskawic, dodatkowe 12% do obrażeń od błyskawic oraz obrażenia od błyskawic są zwiększone o 15% razy. I następne umiejętności Lightning Penetration, obrażenia penetrują 6% odporności na błyskawice, dodatkowe 6% do penetracji odporności na błyskawice, dodatkowe 18% do penetracji odporności na błyskawice oraz szansa na trafienie krytyczne zwiększona o 30% wobec wszystkich wrogów, którzy są w stanie Lightning Exposure. I tak wygląda moje całe drzewko umiejętności. Jeszcze raz powoli pokażę. Jeżeli tylko coś się zmieni w mojej budowie, umiejętności, ekwipunek czy umiejętności pasywne na drzewku umiejętności, zrobię kolejny film dotyczący budowy Huntress Lightning Spear. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. Zapraszam Was do naszej gildii o nazwie Bractwo Wirów, w skrócie WIR. I do zobaczenia na następnym filmie.